Witam Państwa. W dzisiejszym wideokomentarzu chciałabym przedstawić zagadnienie, które może być szczególnie istotne dla przedsiębiorców zajmujących się działalnością handlową czy usługową, a mianowicie zagadnienie nieuczciwej konkurencji w reklamie. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przenosząc tę definicję na grunt prawa reklamy, wyróżniamy dwa rodzaje reklamy, która może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Reklamę sprzeczną z prawem, czyli reklamę zakazaną, oraz reklamę sprzeczną z dobrymi obyczajami, czyli reklamę nieuczciwą. Przykładem reklamy zakazanej jest reklama towarów takich jak wyroby tytoniowe, niektóre środki lecznicze czy środki odurzające, których reklama jest zakazana wprost w przepisach odrębnych ustaw. Reklamą nieuczciwą może być na przykład reklama wprowadzająca w błąd. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd polega nie tylko na tym, że reklama posługuje się informacjami nieprawdziwymi, może ona posługiwać się także informacjami prawdziwymi, ale podanymi w sposób niepełny, niejasny lub dwuznaczny. Oceniając ryzyko wprowadzenia w błąd, sądy posługują się modelem tzw. przeciętnego konsumenta. Jest to osoba ostrożna, uważna, należycie poinformowana, rozsądnie myśląca, taka, która nie poddaje się łatwo sugestiom zawartym w przekazie reklamowym. Kolejnym rodzajem reklamy nieuczciwej jest reklama odwołująca się do uczuć odbiorców poprzez wywoływanie lęków, odwoływanie się do przesądów, a także wykorzystywanie łatwowierności dzieci. Ponadto czynem nieuczciwej konkurencji może być tzw. reklama ukryta. Jest to reklama, która pod pozorem neutralnej informacji zachęca do nabywania określonych towarów lub usług. Przykładami reklamy ukrytej mogą być artykuły sponsorowane w prasie drukowanej lub lokowanie produktów w audycjach radiowych i telewizyjnych, czyli tzw. product placement. Odrębną regulację dotyczącą lokowania produktów zawiera ustawa o radiofonii i telewizji. Co do zasady, lokowanie produktów jest niedozwolone, jednakże w wyjątkowych przypadkach w audycjach sportowych i rozrywkowych, także w filmach i serialach możliwe jest lokowanie produktów, a także nieodpłatne udostępnianie produktu służącego jako rekwizyt czy nagroda. Audycja taka musi zostać oznaczona w odpowiedni sposób, aby przeciętny odbiorca mógł łatwo odszyfrować, że chodzi o ukrytą reklamę. Innym rodzajem nieuczciwej reklamy jest reklama, która ingeruje w sferę prywatności odbiorców. Może ona polegać na nakabywaniu przechodniów na ulicach i zachęcaniu ich do odwiedzenia określonych miejsc, nabycia określonych towarów czy skorzystania z określonych usług. Może także polegać na przesyłaniu niezamówionych towarów, druków reklamowych, a także na odwiedzaniu odbiorców w miejscu zamieszkania czy w miejscu pracy bez uprzedniego uzgodnienia. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawiera również regulację dotyczącą tzw. reklamy porównawczej, która umożliwia bezpośrednio lub pośrednio identyfikację innego przedsiębiorcy lub oferowanych przez niego towarów czy usług. Reklama porównawcza jest zakazana, jeśli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Nie może ona wprowadzać w błąd, musi się odnosić do obiektywnych kryteriów i porównywać towary czy usługi, które są przeznaczone do tego samego celu. Nie może również w sposób nieuczciwy wykorzystywać renomy innego przedsiębiorcy, czy też korzystać z jego znaku towarowego chronionego prawem. W przypadku podejrzenia, że określona reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony, przysługują odpowiednie roszczenia cywilnoprawne. Należą do nich takie roszczenia jak roszczenie o zaniechanie naruszenia, o usunięcie jego skutków, o złożenie odpowiedniego oświadczenia, o naprawienie szkody na zasadach ogólnych, o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w przypadku umyślnego naruszenia o zasądzenie odpowiedniej kwoty na określony cel społeczny. Znajomość reguł uczciwej konkurencji pozwala przedsiębiorcy nie tylko zauważyć naruszenia dokonywane przez innych przedsiębiorców, lecz przede wszystkim dostosować swój przekaz reklamowy w ten sposób, aby ustrzec się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony konkurencji. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do następnego wideokomentarza.